Dzień dobry. Złoty po 5 czy złoty znów się osłabi? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i bez względu na to, jaka jest sytuacja na rynkach finansowych. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Złoty po 5 czy złoty znów się osłabi? Zaczynamy od bardzo ciekawego raportu, który został w ostatnim czasie opublikowany przez bank BNP Paribas, w którym zaczęto znowu zakładać, że złoty zacznie się osłabiać, że wróci do tendencji do osłabienia i tutaj analitycy banku sygnalizują, że oczekują osłabienia złotego nawet do 5 zł za euro później w tym roku i według banku to jest scenariusz bazowy, który ma się przydarzyć. Kiedy zobaczymy, jak wygląda sam wykres euro do złotego, widzimy, że poziom 4,68 jest kluczowy, jest bardzo istotny, a ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które prowadzą do zmiany na euro-dolarze, przynoszą nam umocnienie krajowej waluty, czyli oddala się perspektywa do osłabienia krajowej waluty i przybliża się perspektywa umocnienia złotego, więc ten raport powstaje w bardzo ciekawym i ważnym momencie, ponieważ sygnały techniczne, które pojawiają się na rynku, idą w sprzeczności z tym założeniem raportu BNP Paribas, który został w ostatnich dniach, który się pojawił. Jakie są założenia? Widzimy w tle ten raport i tutaj ryzyka związane z pogłębieniem się kryzysu między Polską a Unią Europejską mają doprowadzić do tego, że złoty zacznie się osłabiać i oczywiście obniżane są także prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski do poziomu 4,5% z 5,5%. Co dalej? To jest bardzo istotne, ponieważ wiele zależy jednak od tego, jak będzie się zachowywała stawka stóp procentowych i w tym wypadku analitycy banku BNP Paribas zakładają, że stopy procentowe osiągną poziom 8% i że będziemy wtedy będziemy na wyższych zdecydowanie poziomach niż jesteśmy teraz. Natomiast jak tutaj rynek prognozuje, co może stać się na stopach procentowych w tym najkrótszym terminie, to stawki FRA 1/4 pokazują nam, że niewiele się zmienia na przestrzeni ostatniego miesiąca, a gdy popatrzymy na stawki WIBOR, to także nie widać większych zmian, czyli rynek nie wycenia nawet ani jednej podwyżki stóp procentowych w perspektywie następnych miesięcy, czyli we wrześniu według rynku nie ma być podwyżki stóp procentowych. Jest szansa na 25 punktów bazowych, ale według rynku nie jest to w pełni zdyskontowane, czyli tak jakby szczyt podwyżek stóp procentowych, cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce już został osiągnięty. Natomiast dlaczego moim zdaniem ten raport się nie sprawdzi? Ze względu na to, że gigantycznie rośnie atrakcyjność złotego względem całego świata i po drugie oczywiście głównym wyznacznikiem 90-95% siły albo słabości euro-złotego wynika z zachowania euro-dolara, zachowania amerykańskiego dolara na rynkach światowych, a nie z czynników lokalnych. Czynniki lokalne, jak jakieś ryzyko polityczne, już praktycznie od 10 lat nie ma żadnego znaczenia na rynku złotego, naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a trendy są generowane przez zachowanie euro-dolara i to jest główny wyznacznik, więc wniosek jest taki, że jeżeli euro-dolar pójdzie w górę z obecnych poziomów 1,03, to oczywiście złoty zacznie się automatycznie umacniać bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, a jeżeli dojdzie do tendencji odwrotnej, czyli euro-dolar zacznie spadać, znowu zaczniemy testować parytet, to oczywiście złoty zacznie się osłabiać i wtedy ten scenariusz zakładający ruch w okolice 5 zł jest jak najbardziej wtedy prawdopodobny. Moim zdaniem jest jednak odwrotnie, a ten wykres, który jest w tle, pokazuje, dlaczego fundamentalnie złoty jest fantastyczną teraz lokatą kapitału dla inwestorów zagranicznych z powodu punktów swapowych, które wynoszą na rok 3444 punkty. To są gigantyczne teraz stopy zwrotu osiągane z samego trzymania w długiej pozycji w złotym, więc inwestorzy, którzy widzą tutaj
z jednej strony bardzo niskie ryzyko, a z drugiej widzą, jaka jest gigantyczna stopa zwrotu w sytuacji, kiedy oczywiście dochodzi do zmiany tendencji na eurodolarze, to jest od razu kapitał kieruje się tutaj na rynek złotego, stąd też taka reakcja, jaką obserwujemy. I co jest ważne, jesteśmy praktycznie znacząco powyżej poziomów atrakcyjności złotego, który obserwowaliśmy 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, więc faktycznie w tym raporcie jest moim zdaniem jedna bardzo ważna informacja, to, że te porozumienie z Unią Europejską może wpływać na ekstra dodatkowy bonus aprecjacji krajowej waluty, więc w rynku jest już to, że porozumienia nie ma, ale moim zdaniem nie ma w rynku tego, że porozumienie zostanie osiągnięte. Jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek osiągnięcia porozumienia, to oczywiście złoty zacząłby się bardzo dynamicznie umacniać. Jeszcze ekstra dostałby premię za to, że tutaj tego rodzaju zjawisko miało miejsce i w takiej sytuacji aprecjacja krajowej waluty bardzo dynamiczna powinna w takiej sytuacji wystąpić. Na co należy zwrócić uwagę w Polsce, to oczywiście temat inflacyjny. Tutaj inflacja osiąga swoje prawdopodobnie apogeum na poziomie 15,5%. Jest mało prawdopodobne, że sięgniemy 20% na inflacji w Polsce. Raczej inflacja będzie się zachować podobnie do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj poznamy ciekawe dane dotyczące tego, jaki będzie rachunek bieżący za czerwiec. Widzimy tutaj oczywiście minus 2,5 miliarda euro deficytu. To będzie ważne. Im większy deficyt, tym teoretycznie złoty powinien się osłabić, a im mniejszy deficyt, tym złoty powinien być w kierunku aprecjacji umacniany, więc te dane moim zdaniem mają znaczenie i oczywiście sam bilans handlowy w tym wypadku prognoza to jest minus 1,6 miliarda i także będziemy obserwować, jaka będzie rozbieżność danych względem prognoz na rynku. To jest bardzo ważne. I jako, że mówiłem już, że złoty w 90-95% zależy od tego, jaka jest siła albo słabość amerykańskiego dolara, ale także na tym wykresie widzimy tutaj zależność względem euro i ona wynosi, ta korelacja, minus przecinek 7,1, więc to jest bardzo, ale to bardzo silne powiązanie względem tego, jak zachowuje się indeks eurowy, co oznacza, że jeżeli euro zacznie się w tym wypadku umacniać, to także zacznie się umacniać złoty, a jeżeli euro zacznie się osłabiać na swoim indeksie, to także zacznie się osłabiać krajowa waluta i będziemy oczywiście świadkami w takiej sytuacji aprecjacji amerykańskiej waluty, a osłabienia krajowej waluty. To powiązanie jest bardzo silne i występuje historycznie. Jest to historyczne powiązanie, ma ono wielką, długą tradycję. No i oczywiście z mojej obserwacji, jeszcze raz podkreślam, wynika, że jest 90-95% odpowiedzialności za zachowanie złotego wynika z zachowania euro-dolara, a nie z czynników lokalnych, jakichś tutaj czynników, które mogą w Polsce rezonować medialnie, natomiast dla świata nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli popatrzymy na zachowanie dolar do złotego, to tutaj zadaniem dzisiaj tych, którzy kupują złotego, jest utrzymanie poniżej poziomu 4,58, a w takiej sytuacji oczywiście sytuacja techniczna będzie jednoznacznie sprzyjała umocnieniu aprecjacji krajowej waluty w dalszych terminach i patrzymy także na zachowanie polskich obligacji, które są na bardzo dobrej drodze, żeby wkrótce przetestować wsparcie w rejonie 5% na rentowności polskich 10-latek. W takiej sytuacji oczywiście to pokazuje, że inwestorzy z całego świata, jeżeli inwestują w Polsce, to teraz kupują polskie obligacje. Ten potencjał ku temu, żeby kupować polskie papiery jest cały czas bardzo duży. Polska giełda także jest jednym z beneficjentów tego, co się teraz dzieje.
ponieważ powrót wczoraj nad poziom 1700 punktów na indeksie WIG20 zachęca do dalszych wzrostów, a zachowanie indeksów giełdowych w ostatnich godzinach także moim zdaniem na świecie sygnalizuje, że jest duża szansa, że piątkowa ostatnia sesja w tym tygodniu przed długim weekendem w Polsce przyniesie raczej wzrosty niż spadki. Jestem także bardzo ciekawy, jak rynek będzie się pozycjonował względem długiego weekendu w naszym kraju. Więc jeżeli się okaże, że inwestorzy nie boją się perspektywy długiego weekendu, to byłoby to jeszcze dodatkowe zachęcenie do tego, żeby wieścić aprecjację krajowych aktywów od złotego przez obligacje aż po rynek akcji. No i widzimy to powiązanie między zachowaniem euro-dolara a rynkami tutaj naszego regionu, także poprzez zachowanie węgierskiego forinta. I to powiązanie jest bardzo silne. Ekstrema występują mniej więcej w tym samym momencie, a to oznacza naprawdę, że globalny kapitał nie obchodzi jakaś lokalna specyfika, lokalna polityka, tylko to, jaki jest właśnie przepływ na globalnych strumieniach finansowych. Jeżeli amerykański dolar się osłabia, to w takiej sytuacji złoty, węgierski forint, czy też inne waluty emerging markets są bardzo atrakcyjne i odwrotnie, jeżeli tutaj dochodzi do umocnienia amerykańskiej waluty, to sprzedajemy wszystko, co jest na całym świecie. Rynki emerging markets idą na pierwszy ogień, stąd też wtedy osłabienie złotego, węgierskiego forinta. Jeżeli jesteśmy przy rynkach emerging markets w regionie środkowej Europy, to warto także obserwować czeską walutę. Ona relatywnie odkleiła się od całego zachowania walut w całym regionie. A dlaczego? Ten następny wykres, następny slajd pokazujący analizę Bloomberga dotyczący tego, co się dzieje teraz w Czechach, sygnalizuje nam, że w ostatnich tygodniach bank centralny w Czechach pozbył się prawie 10% rezerw walutowych od połowy maja, po to tylko, żeby bronić czeską walutę. I to jest właśnie powód, dlaczego że czeska waluta zachowuje się odmiennie od złotego czy od forinta. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynkach ryzyka, to warto obserwować Bitcoina. Moim zdaniem Bitcoin sygnalizuje nam popyt na ryzyko. Indeksy giełdowe w takiej sytuacji powinny rosnąć. Nie przejmuję się wczorajszymi spadkami na Wall Street, ponieważ uważam je tylko za pewnego rodzaju przystanek w tendencji wzrostowej. Dzisiaj zadaniem oczywiście popytu na ryzyko jest potwierdzić to, co się wydarzyło w ostatnich dniach i godzinach i zakończyć jak najwyżej tydzień, tak żeby świeca tygodniowa zachęcała do dalszych wzrostów. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich ponad 50 lat indeksy giełdowe spadały dość wyraźnie, dyskontując recesję. Zobaczymy, czy ostatnie spadki w ostatnich tygodniach i miesiącach potwierdziły, że recesja w amerykańskiej gospodarce będzie słaba. Zobaczymy na indeksie giełdowym S&P, czy uda się wrócić nad linię szyi formacji RGR, którą widać także na wykresie. Więc dzisiejsze zadanie indeksów giełdowych na Wall Street jest doprowadzenie do negacji tendencji, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach. Co jest istotne, zobaczmy, jaka jest korelacja teraz i powiązanie między obligacjami amerykańskimi a rynkiem akcji. Także widać, że każdy spadek rentowności jest wykorzystywany do tego, żeby kupować ryzyko na Wall Street. To jest zrozumiałe. Co cieszy byki, to zachowanie wskaźnika Advanced Decline Line dla indeksu S&P. Jeżeli w najbliższym czasie doszłoby do wyjścia na nowe historyczne maksima, to oczywiście byłaby to zachęta do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty na indeksie S&P i dyskontowanie faktu, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkie, a nie długie. Więc to jest moim zdaniem wielka ciekawostka. I financial conditions dla amerykańskich przedsiębiorstw także sprzyjają temu, żeby indeksy giełdowe kontynuowały tendencję wzrostową, dyskontując raczej płytkie niż głębokie spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce. Co jest istotne, zobaczmy także na poszczególne spółki, w tym wypadku Apple, jak zachowuje się relatywnie silniej do indeksu S&P, czyli spadki rentowności także sprzyjają akcjom takim jak spółki technologiczne z indeksu Nasdaq. Ten wykres to też pokazuje. A dzisiaj poznamy najciekawsze dane o godzinie
16 czasu europejskiego i będzie to wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Na tą publikację rynki powinny czekać i na nią zareagować. Natomiast kiedy zobaczymy na zachowanie indeksów giełdowych w Azji podczas dzisiejszej sesji, to indeks giełdowy Nikkei wybija się nad maksima z marca, nad maksima z maja, a to jest moim zdaniem zachęta wielka do wieszczenia znaczącego ocieplenia klimatu inwestycyjnego na giełdach papierów wartościowych. Podobnego zachowania nie ma w Hongkongu, ale to zachowanie jest bardzo zbliżone. Natomiast co jest ciekawe, duzi gracze, spekulanci mają coraz większą krótką pozycję na indeksie giełdowym w Tokio. Natomiast nie widać tego na zachowaniu samego indeksu giełdowego. To jest pewnego rodzaju ciekawostka, co się teraz dzieje w Japonii. Więc mając na uwadze to, co się wydarzyło na Wall Street, to, co się dzieje dzisiaj w Azji, myślę, że indeksy giełdowe w Europie, tutaj reprezentowane przez indeks DAX, powinny jednak wrócić do tendencji wzrostowej i jest duża szansa na to, że poziom 14 000 punktów na indeksie DAX będzie wkrótce testowany łącznie z tą kilkumiesięczną linią trendu spadkowego. W Europie najciekawsze będą o godzinie 11 dane o czerwcowej produkcji przemysłowej. Mają one znaczenie, to są twarde dane makroekonomiczne, więc będzie na pewno przełożenie tych danych na zachowanie rynków finansowych. Co jest istotne moim zdaniem, że wczoraj rentowności amerykańskich obligacji wróciły nad poziom 2,80. To jest sygnał, że tutaj rynek przejmuje się bardziej zachowaniem ropy naftowej, a nie danymi o inflacji, które są prawdopodobnie już w cenach. I w takiej sytuacji nawet wskaźniki pokazujące, że rzeczywiście możemy być świadkami utworzenia szczytu inflacyjnego, mogą nam tutaj na razie nie pomagać, ponieważ rynek przywiązuje się naprawdę do tych rynkowych wskazań dotyczących potencjału inflacyjnego, a najlepiej teraz potencjał inflacyjny obrazuje zachowanie ropy naftowej. Kiedy zobaczymy na inwersję krzywej dochodowości, to ona także sygnalizuje wystąpienie recesji amerykańskiej gospodarce, a niemieckie obligacje, wracając na poziom 0,90, także powielają zachowanie amerykańskich papierów. Na rynku walutowym euro-dolar ma dzisiaj zadanie zakończyć tydzień tak wysoko jak się da, najlepiej nad poziomem 1,0350. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście zachowanie rynku walutowego głównej pary świata jednoznacznie będzie sygnalizowało odwrót od amerykańskiego dolara, że ostatnie dane o inflacji, ostatnie zachowanie rynków finansowych faworyzuje scenariusze prowzrostowe, że oddala się wizja szybkich podwyżek stóp, dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście, że rynki finansowe mogą wkrótce przeżyć short squeeze, czyli wyciskanie krótkich pozycji, czyli długich pozycji w amerykańskim dolarze. W takiej sytuacji jednym z głównych beneficjentów powinien być rynek ryzyka oraz na rynku walutowym takie waluty emerging markets jak polski i złoty, więc zagrożeniem dla tych, którzy boją się bądź też nastawiają się, że złoty po 5 stanie się faktem i że zadają sobie pytanie, czy złoty znów się osłabi, to zagrożeniem dla tych scenariuszy, dla tych osób jest to, że euro-dolar próbuje rosnąć i jest duża szansa na to, że w krótkim terminie będzie kontynuował tendencję wzrostową. Popyt na ryzyko widać na rynku miedzi, która kontynuuje tendencję wzrostową i ropa naftowa, moim zdaniem walka o poziom $93, czyli linię szyi półrocznej formacji szczytowej cały czas trwa. Dzisiejsza sesja ma znaczenie, więc zobaczymy. Jeżeli ropa naftowa wróci poniżej tego poziomu, to oczywiście amerykańskie obligacje znowu zaczną być kupowane, natomiast każde utrzymanie nad tym poziomem będzie sprzyjało temu, żeby obligacje były w krótkim terminie sprzedawane. A złoto w ujęciu tygodniowym ma najlepszy tydzień od maja. Natomiast tydzień jeszcze się nie skończył, więc zobaczymy, co się dalej będzie tutaj działo. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość.
I oczywiście zachęcam do tego, żeby obserwować mój portfel. Ci, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej. A będziecie obserwować, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia.